Czołem, witam Was w wideo recenzji Airbus X Extended. Jesteśmy na lotnisku we Frankfurcie. Będziemy lecieć do Wiednia. Dokładnie taki lot jest przedstawiony w instrukcjach, które aerosol dołączy do tego samolotu. Nazywa się to Step by Step. Cały nasz lot rozpoczniemy od ustawienia samolotu w trybie Cold and Dark. Robimy to z prawego MCDU, menu Aircraft State. Wybieramy Cold and Dark. Czekam aż stan się ustawi. Wygląda na to, że gotowe. Teraz, żeby cokolwiek zobaczyć, przechodzimy do panelu Overhead i włączamy obydwie baterie. Załączamy również agregat naziemny oraz wszystkie pompy paliwa. Teraz możemy przejść do włączania wyświetlaczy. Zaczynamy od wyświetlaczy ICAM. Włączamy je klikając lewym klawiszem myszy na pokrętłach. Niestety, jak widzicie, nie ma regulacji jasności, jednakże jak zobaczycie w locie, nie będzie to potrzebne. Ciekawą rzeczą a propos stanów samolotu jest również to, że można je ustawić jako domyślne. Klikając przycisk po prawej stronie, na przykład teraz każde załadowanie samolotu skończy się trybem Cold and Dark. Cały lot będziemy wykonywać z pomocą checklist, bardzo ciekawego dodatku do tego samolotu, którego osobiście używam na co dzień latając nim. Checklisty włączamy, a następnie wybieramy pierwszą z checklist, żeby rozpocząć i uruchomić cały system. Okay, let's start with the cockpit preparation check. Batteries, Both on. electrical power, External power on. navigation lights, Set on. engine master, Both off. engine mode selector, Checked normal. landing gear lever, Checked. parking brake, Is off. flaps, Checked position. speed brake lever, Checked retracted. thrust levers, Idle. transponder mode, Checked standby. radio control panel, Set on. ECAM recall, ICAM Recall to jedna z rzeczy, którą często trzeba kliknąć dwukrotnie albo nawet trzykrotnie. Checked. anti-skid, Dokładnie. Is on. flight director, Is on. emergency lights, Emergency Lights jest tutaj na panelu Overhead. Włączamy je w pozycję ARM. Set. no smoking signs, Set on. Dwukrotnie do pozycji ON. Are off. probe window heat, Is off. air condition, Checked. ventilation panel, Checked. electric panel, Checked. fuel pumps, Are on. hydraulics, Checked. accu brake pressure, Checked. ground proximity warning system, Are on. electronic flight control system, Is on. ADIRS, Tutaj mamy ADIRS. Potocznie znany również jako IRS po prostu. Jest to system inicjalnej referencji Set to nav. odpowiadający za emergency equipment, Checked. w checklist sumie complete, analizę pozycji i przemieszczenia samolotu. Jest on potrzebny, żeby rozpocząć w ogóle nawigację. Wyświetlacze Primary Flight Display i Navigation Display nie będą funkcjonalne, dopóki ten system nie zostanie ustawiony poprawnie. I tutaj mamy przycisk odpowiadający za to. Klikamy go. Na górnym ekranie pojawiła nam się wiadomość, że ERS Align in 6 minutes. Więc za 6 minut będziemy gotowi do ruszania. Do tego momentu nie wolno kołować samolotem. W prawym MCDU wyświetliła nam się wiadomość, co mamy zrobić, żeby przejść do następnej checklisty, czyli zamknąć drzwi. My jednak tego nie zrobimy i wypełnimy w tym czasie MCDU. Nasz plan lotu to będzie Sulus, UZ-650, Wemut, UZ-37, Budex, UZ-205 do Wenen. Zaczynamy najpierw od wpisania jednak lotnisk. O, drobna literówka. Nie zwróciłem na to uwagi, ale tutaj po lewej stronie, klikając lewym przyciskiem myszy, wyłączamy bądź uruchamiamy keyboard input. Odpowiednia informacja pojawia się na MCDU. Piszemy sobie test 001 jako lot. Wybieramy cost index 20, jesteśmy ekonomiczną linią oraz flight level 310. Przechodzimy strzałeczką w prawo na stronę init B, na której wypełniamy zero fuel weight. W naszym przypadku jest to 55,9 tony. Robimy to wpisując ukośnik 55,9 i wklepujemy do górnej pozycji. Następnie block fuel odczytujemy z zegara
na górnym ekranie. Powinno się to pokrywać z tym, co załadowaliśmy, warto to sprawdzić. Dobrze. Załadowana strona, załadowana masa samolotu. Przechodzimy do flight planu. Lecimy z pogodą fair weather. Jeszcze zweryfikuję, czy aby na pewno, dokładnie. Wiatr mamy 0 węzłów, więc wybierzemy pas, który nam odpowiada. Dla nas będzie to pas bodajże 0,7 prawy. Jeżeli się pomylę, to najwyżej będziemy mieli dłuższe kołowanie. 0,7 centralny, przepraszam. Centralny w Frankfurcie obecnie są już 3 pasy. Odlatujemy na Solus, więc muszę znaleźć nasz odpowiedni odlot. Robimy to strzałeczkami góra-dół. Wydaje mi się, że 6 Echo to właśnie ten, którego poszukujemy, aczkolwiek jeszcze sprawdzę, czy nie ma innych wariantów. 8 Delta. Jeszcze jest 8 Delta. Zostańmy przy 6 Echo. Sprawdzę jeszcze chwilkę na mapie, dajcie mi momencik. Tak, dokładnie, będziemy się trzymać z Solus Echo. Jak widzicie, wypełnił nam flight plan. Może ja nieco zbliżę. Ok. Jesteśmy już w zakładce flight plan, mamy wypełniony początek planu lotu. Przewijamy strzałeczką góra-dół do ostatniego punktu, aktualnie Solus. Wybieramy Airways. I jesteśmy gotowi do wpisywania planu lotu w trybie droga lotnicza. Punkt. Zaczynamy od drogi UZ650, Wemut. Następnie UZ37. Budex. UZ205. Wenen. Klikamy Insert. Znów jesteśmy na początku planu lotu. Jeżeli przewiniemy w dół, zobaczymy, że nowe punkty zostały dodane. Kończymy na Wenen. W Wiedniu spróbujemy wylądować na pasie 16 bodajże, bądź 11, na którym będziemy lądować. Spróbujemy wylądować na pasie 16 według ILS-a. Punktem naszym wlotowym jest Wenen, więc szukamy odpowiedniego podejścia. Wenen 2 Whisky, jest tylko jedno. Oraz wybieramy Transition. Będziemy mieli Nerdu 5 Lima. Dokładnie. Sprawdzamy, weryfikujemy ciągłość lotu. Dokładnie. Na niebiesko oznaczona procedura Gowera. Tutaj przechodzimy do zakładki Performance. Podajemy pozycję flap, z której będziemy startować. Automatycznie wyliczany jest dla nas Flex Takeoff Temperature oraz prędkości V1, V-Rotate i V2. Automatycznie również ciekawy dodatek. Mamy podaną Transition Altitude, którą możemy również zmienić na upartego, na przykład na 6000. Ale akurat w tym regionie jest 5000 i zazwyczaj z doświadczenia mogę powiedzieć, że te wysokości zgadzają się dla większości świata. Wyłączamy więc teraz Keyboard Input. Mamy gotowe, zainicjalizowane FMC. Możemy również już ustawił nam się ADIRS. Możemy teraz w trybie plan przejrzeć nasze podejście. Czy wybraliśmy prawidłowo, czy nie jest to jakieś naokoło. Nie, dokładnie. Jest to podejście, które mam na mapie. Wszystko się zgadza. Przełączmy się więc w tryb NAV, który jest najczęściej używany do procedury startu. 20 mil jest optymalnym zasięgiem rysowania. Tutaj ten czarny pierścień przy wysokości przełączamy prawym bądź lewym przyciskiem myszy na 100 bądź 1000. I teraz jeżeli mamy w pozycji na 100, obkracając będziemy zwiększać o 100. Natomiast w pozycji na 1000 każde jedno kliknięcie będzie nas zwiększać o 1000. Na zwykłej przelotowej jest to dużo wygodniejsze, gdyż zazwyczaj od kontroli otrzymujemy wysokości zaokrąglone do pełnych tysięcy. Czasami na podejściach końcowych otrzymujemy na przykład 2700, 2500 stóp, wtedy trzeba to przełączyć. My będziemy korzystać z tego trybu co 1000 stóp. Ustawiamy od razu wysokość przelotową, wytestujemy tryb wznoszenia climb. Ciśnienie mamy ustawione 10-13, wszystko się zgadza. Potwierdziłem w razie jeszcze czego. Ok, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia wypychania, więc przechodzimy w prawym MCDU, wychodzimy wstecz, przechodzimy na Ground Services, a nie, przepraszam, jeszcze nie Ground Services, Aircraft Doors. I zamykamy przednie drzwi oznaczone pomarańczowo, klikając je lewym przyciskiem myszy.
Przednie drzwi się zamykają. Zostały zamknięte. Za chwilę uruchomi się checklista. Before start checklist. Windows and doors. Closed and locked. APU. APU włączamy na panelu Overhead. Tutaj mamy APU, to jest Master Switch, Start. A tutaj mamy APU Bleed. Te trzy przyciski dotyczą sterowania APU. Zaczynamy od Master Switch, a następnie Set on. Start. APU bleed. Czekamy teraz na rozgrzanie się APU, dopóki nie zaświeci się na zielono FAL. Już jest. Teraz dopiero Set dołączamy on. APU Bleed, External power. External Power i tutaj ciekawostka w Airbus X Extended wyłączamy przyciski klikając prawym przyciskiem myszy bądź kręcąc kółkiem do siebie. Warto o tym pamiętać, to samo tyczy się świateł. Teraz, żeby rozłączyć Ground Unit, przechodzimy do Ground Services i klikamy External Power GPU. Disconnected and off. Cabin signs. Cabin Signs mamy tutaj. Seat Set belts. on. Trust Musimy je włączyć bądź Idle. przełączyć w tryb auto. Parking brake. Park Brake mamy tutaj. Set on. Barrel Klikamy go reference. lewym. 1, 0, 1, 3. 1, 0, 1, 3. Check. Beacon lights. I załączamy Set on. beacon light. Checklist complete. Że mamy słoneczny dzień, załączymy również oświetlenie kokpitu, żeby pokazać Wam, że nie wygląda ono również tak sztucznie w ciągu dnia. Oczywiście poświata tutaj między zegarami jest nieco przesadzona, ale jednak jest to ograniczenia jakieś wynikające z ułomności engine'a graficznego w FSX-ie. Po zakończeniu tych procedur mamy do wyboru dwie. Start, Push i Start. Start Push polega na tym po prostu, że ma dodany pushback. Start zwykły tego pushbacku nie posiada. My wybierzemy Start Push, ponieważ stoimy w takim miejscu, że musimy wypchnąć. I pojawia nam się zegar pushback. Będziemy obracać się w lewo. Ma jak największy kąt, maksymalny dozwolony kąt 90 stopni. I jeszcze za chwilkę pozwólcie, że wyjdę na zewnątrz. I musimy to wypychanie uczynić bardzo krótkim. Używany jest tutaj domyślny silnik FSX-a, jeżeli chodzi o wypychanie, więc trzeba pamiętać o tym, że to wypychanie nie jest, bądźmy szczerzy, najostrzejsze. Klikamy Flight Start. deck to ground. Rozpoczyna się odpowiednia checklista. We have ATC clearance for push and start. Please confirm ground equipment and service is clear. Roger. Ground equipment and jetway clear. Doors closed and steering pin in position. Awaiting your instructions. Starting pushback. Roger. Please release parking brakes. Usługa naziemna poinformowała nas, że zostały usunięte wszystkie słupki, wszystkie bloczki i wszelkie elementy, które mogły przeszkodzić wypychaniu samolotu. Następnie myśmy potwierdzili, że chcemy wypychać i dostaliśmy polecenie zwolnienia hamulca. Zwalniamy Parking więc klikając brake lewym released. przyciskiem myszy Okay. Starting pushback. Clear i to rozpoczyna start się both wypychanie. engines. Is okay. Trzymaliśmy również zgodę na uruchomienie obydwu silników, więc przełączamy tryb silników na Ignition Start prawym przyciskiem myszy. Klikając lewym przesuwamy go w lewo, więc my chcemy w prawo na Start Ignition. I zaczynamy, tak jak wskazuje nam prawe MCDU, Start Engine 2, czyli zaczynamy od silnika numerek 2. Klikamy go Starting lewym engine przyciskiem myszy. Słyszymy charakterystycznego szczekającego Engine psa two Airbusa, stabilized. tak zwane Barking Dog. Jest to pompa hydrauliczna używana w momencie Starting number 1. rozkręcania się silników. Na początkowej fazie działania silników jest ona używana, żeby zapewnić ciśnienie hydrauliczne. Bardzo często słyszana, nawet w kabinie przez pasażerów. Engine 1 stabilized.
już chyba nieco za daleko popchnęliśmy. Czekamy, zobaczymy, gdzie skończy. Pushback complete. Please set parking brakes. Parking brake set. Okay, toolbar disconnected. No steering pin removed and all clear signal to the right. Have a good flight. Załączyłem właśnie parking brake kombinacją Ctrl kropka, żeby już tak nie kręcić kamerą. After start checklist. Engine mode selector. Set. APU bleed. Teraz wyłączamy APU bleed prawym przyciskiem myszy, Set off. APU master. również prawym przyciskiem Set myszy. off. Nie wyłączamy Ground przycisku spoilers. start. Uzbrajamy ground spoiler Set. klawiszem myszy. Roller trim. Checked 0. Pitch trim. Pitch trim odczytujemy z zakładki performance. Up 8 dziesiątych. Set. Flight controls. Teraz mamy test powierzchni sterowych, więc bierzemy nasz joystick i wychylamy go maksymalnie w left. lewo, Full maksymalnie w right. prawo i do Neutral. pozycji neutralnej. Wszystkie te instrukcje wyświetlane są na prawym MCDU. Teraz mamy maksymalnie w dół, Full up. full up, przepraszam, w górę tak naprawdę. Full down. Maksymalnie do siebie miałem na myśli. Neutral. Rudder. Teraz test steru kierunku, Full left. maksymalnie w lewo, Full right. maksymalnie w prawo. Neutral. Check. Flaps. Stawiamy klapy. O, przepraszam. Stawiamy klapy do pozycji, która nas interesuje. Flaps 2. Ściągając dźwignię, najłatwiej to jednak Off. zrobić klawiszami na klawiaturze. Bądź Checked. przypisanymi do Door joysticka. page. Sprawdzamy. Klikam Checked. drzwiami, wszystko na zielono Receive. pozamykane. Checklist complete. Zanim ruszymy, załączamy światła kołowania lewym przyciskiem myszy oraz światła skręcania na pas. Bardzo ułatwiają, te światła nie są obowiązkowe, natomiast bardzo ułatwiają kołowanie w ciemnościach, bo oświetlają dużo więcej, oświetlają zakręty przede wszystkim. Dobrze, teraz prawe MCDU każe nam zacząć kołować, przekroczyć 10 węzłów lub możemy ręcznie wymusić checklisty taxi. My zaczniemy kołować i przekroczymy 10 węzłów, jednakże dajcie mi momencik, żebym spojrzał na mapę, gdy dokładnie kołować. Zwalniamy hamulec postojowy, rozkręcamy silniki do około 50% i ruszamy. Już teraz, jeżeli ruszyliśmy samolot, nie zdążymy minimalnie zmniejszyć ciąg. Taxiing checklist. Nose lights. Taxi. Trust levers. As required. Brake checks. Brake test polega na tym, że na chwilkę wciskamy hamulce, żeby sprawdzić, czy działają Pressed pedal. i Check zwalniamy. 0. Check. Auto brakes. Stawiamy auto brake na max. Max. Takeoff data. Reviewed. FCU. Checked. Flight instruments. Checked. Check. TO config. TO config potwierdzamy tym przyciskiem tutaj, podpisanym TO config. Set. Checklist complete. Jeżeli wszystko na zielono jest na naszej liście tutaj, to jest wszystko dobrze ustawione. Zbliżamy się właśnie do holding pointu pasa 7C, 7 center. Tu będziemy skręcać, żeby zająć pas. Tak, najpierw zatrzymamy się na chwilę w holding poincie, żeby pokazać jedną ciekawą funkcję Airbusa. I zatrzymujemy się. Teraz na prawym MCDU mamy Before Takeoff Checklist. Wybieramy ją. Before takeoff checklist. Brake temperature. Checked. Brake fans. R off. Engine mode selector. Checked normal. TCAS.
Teraz załączamy transponder przy pomocy prawego klawisza myszki na ostatnią pozycję TA and RA, a above i below przekręcamy w pozycję above TA lewym and klawiszem RA myszy. tilt above. Exterior lights. Włączamy światła zewnętrzne, lądowania, take-off, taxi take-off Set i on. stroby na Lighting on. tables. Stowed. Stowed. Check this complete. Stwierdzamy schowanie stolików. Tak wygląda wysunięty, a tak wygląda wsunięty. My również mamy checklistę skończoną, jesteśmy gotowi do startu. Możemy sobie od razu przełączyć checklisty prawą strzałeczką na drugą stronę, gdzie mamy resztę checklist. Ok. Zajmujemy więc pas. Approaching. 07. Left. W tle słyszycie system RAS Professional. Ten pas jest nazwany również na scenerii niestety cały On czas runway. pasem 07 left, 07. Left. tak jak również nazywa go RAS. Ciąg na 50%, czekamy na ustabilizowanie się silników i płynnym ruchem do ciągu flex. Climb, flex. Okay, let's go. Take off. Popychamy A check. Power sensor. side stick nasz do połowy do przodu. Mamy to pokazane na primary flight display, ten biały krzyżyk, który się tak teraz rusza góra-dół, ten właśnie. I sterem kierunku staramy się utrzymać na osi pasa. 100 knots. Check. Mamy 100 metrów. Możemy już wyprostować nasz side stick do pozycji neutralnej. Rotate. Side stick do połowy w górę i idziemy w powietrze. Positive brake. Gear up. Gear up. Podwozie chowamy w górę przyciskiem G tradycyjnie i podążamy za wskazaniami flight directora. Fly-by-wire jest bardzo płynny, nie wiem czy uda mi się to Wam teraz pokazać. Zwróćcie uwagę na ruch side stick, a sam ruch samolotu. Jak w prawdziwym Airbusie, trzeba się naprawdę narobić, żeby zrobić delikatny ruch. Gears up, lights off, taka komenda padła, więc wyłączamy światła kołowania oraz światła turn off. Możemy również wyłączyć światła kokpitu, gdyż nie są całkowicie potrzebne w tych warunkach. Zbyt jasne jest jednak na nie. Flaps 1. Przyszliśmy Climb thrust. wysokość Flaps acceleration altitude, redukujemy ciąg na climb, flapy podnosimy do jedynki. Flaps up. Flapy podnosimy całkiem After takeoff check. i załączamy zgodnie z logiką pasa autopilota. Odzbrajamy spoilery, Check retracted. potwierdzamy, że klapy zostały Gear złożone, up, lights podwozie off. w górze, Exterior lights. Checked. Tax. Both on. Anti-ice. Are off. T-class. TCAS przełączamy prawym klawiszem myszy w Set. tryb normal, Altimeter. 1 0 1 3. 1, 0, 1, 3. Check. Check this complete. Chcieliśmy właśnie take-off checklist. Tryby transpondera różnią się tym, że above będzie pokazywał samoloty od 7000 stóp nad nami do minus 2000 i do 2500 bodajże, albo do 2000 stóp pod nami. Tryb normal będzie wskazywał do 2500 nad nami i do 2500 pod nami. Natomiast tryb below od 2500 nad nami do 7500 pod nami. Warto o tym pamiętać. Transition altitude, więc prawym klawiszem myszy pociągamy do siebie Aero reference set. kręt Cross od check. ciśnienia. I znosimy dalej do poziomu 3.1.0. Jak widzicie, Airbus automatycznie do wysokości 10 000 stóp będzie utrzymywał maksymalną prędkość 250 węzłów. My przełączymy się. Może jeszcze sprawdzić na zakładce Performance. Możemy sprawdzić, do jakiego poziomu lotu znosić będzie.
z jakim cost indeksem i z jakimi planowanymi prędkościami. Możemy również zobaczyć, z jaką prędkością przelotową będziemy lecieć. 77 Macha. Ale my póki co przejdziemy na Flight Plan Page. Jesteśmy na kolejnym zakręcie. Przełączymy się już na tryb ARC i zwiększymy zasięg do 40 mil. Niestety nie ma żadnego ruchu, nie używam ruchu AI ze względu na to, że bywa, że właśnie w takich pokazowych filmach wybiera on inne pasy niż chciałbym Wam pokazać, przez co może dojść do dziwnych sytuacji kolizyjnych. Natomiast muszę Wam powiedzieć o Passing 10,000. Lights off. Checklista przypomina nam o wyłączeniu świateł. Zostajemy w konfiguracji stroby, beacony i navlighty. Możemy również włączyć pasy, gdyż nie doświadczamy żadnych turbulencji. Gdybyśmy teraz włączyli, aczkolwiek nie wiem, czy to się uda, w opcjach, dźwiękach możemy włączyć załogę pokładową, załogę u nas w kokpicie i bardziej zaawansowany system GPWS. Będzie więcej wywoływał, więcej odczytywał. I stare dobre dźwięki z FS Passengers. Jak widzicie, zbliżamy się powoli do naszego Top of Climb. Przed nami jeszcze kilka minut. Również jak słyszeliście, to nie ja, a mój co-pilot kaszlnął. Zostało nam raptem 2500 stóp. Jak widzicie, Airbus się lekko skalkulował ponownie. Top of Climb zdarzyło się to już kilka razy. Do momentu zaimplementowania jakiegoś zaawansowanego, dokładnego systemu wina, niestety ten Top of Climb jest przeliczany co kilka chwil, co minutę, co dwie. Do momentu jego w sumie osiągnięcia jest on cały czas przeliczany. Pozostaje nam jedynie czekać i liczyć na deweloperów, że stworzą naprawdę coś, o czym nam szczęka opadnie. Zanim już zniesiemy na wysokość przelotową, chciałem Wam pokazać właśnie, jak Airbus wykonuje zakręty na przelotowej. Robi to miękko, robi to płynnie, robi to też przede wszystkim precyzyjnie. Przyspieszyliśmy już do naszych 296 węzłów. Jesteśmy w trybie speed cały czas do przekroczenia prędkości, przy której nasza prędkość w węzłach zrówna się z prędkością w machach. Zdarzy się to na pewnej wysokości, prawdopodobnie prawie na 31 tysiącach, jeżeli w ogóle. Zależy to wszystko od ciśnienia i warunków atmosferycznych. Airbus przełączy się automatycznie między trybem Speed a Mach, jedynie w przypadku, jeżeli używamy trybu Climb. Jeżeli używamy trybu Open Climb, nie dojdzie do samodzielnego przełączenia. Przynajmniej tak było. Chyba że coś zmieniło się w ostatniej wersji. Lecę aktualnie na wersji 1.04 z dogranym soundpackiem, który zrobił Steve, jeden z testerów, a później właśnie twórców tak naprawdę Airbusa, no bo jest jakby współtwórcą dzięki temu, że zrobił ten. Mijamy Sulus, minęliśmy nawet już Sulus, teraz lecimy do Tonsu. Jak widzicie, zbliżamy się do 31 tysięcy stóp. Airbus utrzymuje już prędkość, wyszedł z trybu Climb i uzbrojony mamy tryb Altitude. Jak tylko uzbroi się tryb Altitude, przejdziemy do programowania holdingu. Zaprogramujemy standardowy holding nad Nerdu na 6000 stóp z kierunkiem 104. I już jesteśmy w trybie Alt Cruise. Oznacza to, że samolot przeszedł w tryb cruise'u. Uzbroiła nam się checklista Descent Preparation Checklist. Ona uruchomi się na kilkanaście mil przed top of descent. Teraz znajdźmy na naszym planie lotu punkt Nerdu. Wejdźmy w niego. Wejdźmy w opcję Hold. Rozpoczniemy wpisywanie z klawiatury. Wybierzemy kurs 104. Hold odbywa się w prawo i jest to standardowy minutowy hold. Przewracamy do flight planu, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Klikamy Insert.
Wyłączamy wpisywanie z klawiatury. Przechodzimy do planu. Sprawdzimy, czy nasz HOD jest prawidłowo zaprogramowany. Już widać, że jest. Pojawił się on nad nerdu. Aktualnie są stosunkowo duży, natomiast będzie on się zmniejszał w miarę tego, jak samolot będzie wiedział, z jaką prędkością będzie leciał nad tym konkretnym punktem. No i jesteśmy. Zbliżamy się powoli do top of descent. Widzicie również, jak zaokrąglone linie rysuje Airsoft Airbus X. Do rozpoczęcia checklisty descent pozostało nam raptem 7 mil. My wszystko, co w tej checkliście się znajduje, możemy zacząć również wypełniać przed tą checklistą. Nie musimy czekać. Z racji, że mamy fair weather, prawdopodobne ciśnienie na miejscu będzie 10-13. Wiatr będzie 0. Więc wpisujemy 0/0. Transition altitude odczytujemy z mapy. Dla Wiednia, procedury dolotowej z tej strony do lotniska, to będzie niestety by ATC, więc postaram się sprawdzić Transition altitude i dodamy do niej nieco. Jak na złość nie jestem w stanie znaleźć teraz Transition altitude. - 5000 jest Transition altitude, tak? Więc naszą granicą będzie 6000 stóp. Tak to rozwiążemy. Descent preparation checklist. Ustawiamy tak, jak każe nam checklista. Is on. Anti-ice, Are off. landing information, Receive. altimeter, Standard. landing elevation, Checked. decision height, Padły pytania właśnie po kolei. Ciśnienie, landing elevation, a teraz wypełniamy decision height. Dla Wiednia tego pasa przy kategorii drugiej to jest 105 stóp, radio wysokościomierza, czyli decision height. Jeżeli ustawialibyśmy wysokość barometryczną, będzie to MDA. Teraz pojawia się komunikat Initiate Descent. My zaczekamy nad Wenen, rozpoczniemy nasz descent tuż przed punktem. Przygotowujemy pierwsze wstępne zniżanie do 10 000 stóp. Samolot zaczyna zakręt. Rozpoczniemy w zakręcie, zobaczymy, jak samolot sobie poradzi z takim manewrem. I rozpoczynamy descent. Initiate descent. Samolot automatycznie wyszedł z trybu Mach, w który w końcu wszedł na przelotowej, w tryb Speed. Ustawiamy radar tilt w dół, a w kokpicie nam się aż ściemniło. Samolot bardzo ładnie radzi sobie z takim zakrętem. Jeżeli spojrzycie na Primary Flight Display u dołu taśmy wysokości, widzicie flight level 100. Jeżeli zacznę to zmniejszać do odpowiednio małej wysokości, zobaczycie, że na Primary Flight Display mam na fioletowo już teraz, nawet na różowo, flight level 060, a na FCU mam ustawione 2000. Oznacza to, że samolot będzie zniżał automatycznie do flight level 060, który jest ograniczeniem wysokości nad nerdu. Ograniczenia wysokości oznaczone są różowymi gwiazdkami. Nad Mazur jest to maksymalnie flight level 170. Jak skąd wiedzieć, czy maksymalnie? Po prostu klikamy przycisk przy tej ograniczeniu i widzimy altitude constraint minus flight level 170. Oznacza to, że poniżej flight levelu 170. Jeżeli mam ograniczenie równiutko, będziemy mieli flight level 060. W tym przypadku jest akurat plus, czyli ma być nawet powyżej flight level 060. Jednakże według mapy mamy tam być na 6000 i tak będziemy zniżać. Zostawmy więc może faktycznie 6000. Zobaczymy od razu, jak samolot zwalnia na przecięciu 10 000 stóp.
widzicie, aktywny stał się teraz punkt nerdu, do którego właśnie lecimy, oraz holding nad nim. Jak spojrzycie, podwójna linia na pierwszym zakręcie holdingu nie jest przypadkowa i nie jest to błąd graficzny. Jedna z tych linii to holding, to faktycznie holding, natomiast druga to profil wejścia w ten holding. Samolot nie leci dokładnie po nodze kursem inbound, więc musi wykonać szerszy łuk, żeby wpasować się w outbound leg. Dlatego narysował drugie. Gdybyśmy mieli tutaj dużo większy kąt, samolot wykonałby coś do stylu takiej nawrotki. Mam nadzieję, że ten kursor widać na nagraniu. Dobrze się składa, że mamy ten holding, wykorzystamy go również do zniżenia do 6000 stóp nad nerdu. I faktycznie winien jestem przeprosiny samolotowi. Według mapy to minimum 6000 stóp, a nie dokładnie 6000 stóp, więc to też był nieznaczny mój błąd w czytaniu mapy. Zmyliło mnie 6000 napisane wewnątrz holdingu, jednakże było to znaczenie minimum tego holdingu. Zniżać więc wykonamy jeden hold i będziemy zniżać tak jak nas poniesie do 6000 stóp. Następnie z każdym następnym punktem będziemy starać się coraz niżej i coraz niżej. Wykorzystamy do tego tryb descend, więc ustawimy sobie wysokość docelową na podejściu końcowym, która wynosi 2700 stóp i będziemy zniżać do kolejnych ograniczeń wysokości. Włączę również w tym momencie tryb constraints, dzięki któremu będziemy widzieć, na jakich wysokościach musimy być nad poszczególnymi punktami. A tymczasem obserwujemy, jak Airbus poradzi sobie z holdingiem nad nerdu. Jak widzieliśmy, samolot przez chwilkę się zawahał, jednakże wykonał zakręt sprawnie. Jesteśmy na tej zewnętrznej linii. Teraz samolot zwalnia do 250 węzłów przy przecięciu od 10 000 stóp. Zaczął nam również mrugać na Primary Flight Display napis ILS, sygnalizujący, że odbieramy już sygnał z nadajnika ILS pasa, do którego chcemy podejść, i przypomina nam to o tym, żeby go włączyć. Włączy się go przyciskiem tutaj pod ciśnieniem, jednakże my z tym zaczekamy, aż będziemy już na procedurze podejścia do pasa. Passing 10,000 feet. Checklista upomina się o światła, załączamy światła kołowania i światła lądowania oraz pasa, doświetlenia pasa. Jak widzicie, dla Airbusa wejście oraz poruszanie się w holdingu nie jest najmniejszym problemem. Wylądowaliśmy dokładnie tam, gdzie wyrysował nam Navigation Display. Teraz samolot stabilizuje się na outbound legu. Pozwolimy mu skończyć ten holding, a po jego zakończeniu będziemy kontynuować podejście. Approach checklist. Ze względu na wysokość uruchomiła nam się approach checklist. Stowed. Cabin signs. Checked. Checked. Barrel reference. Standard. Check this. Checklista, która zazwyczaj wywołuje się właśnie w okolicach zbliżania się do transition altitude bądź zbliżania się do samego pasa,
Czynników, które wywołuje tą checklistę jest wiele i często ciężko jest określić precyzyjnie, w którym momencie zostanie ona wywołana. Jednakże zazwyczaj jest to odpowiednio wcześnie, żeby wykonać wszystkie instrukcje w niej zawarte. Skręcamy właśnie na inbound leg, zbliżamy się do 6000 stóp. Jeżeli wybralibyśmy mniej, to tak jak mówiłem, pojawia się to ograniczenie. Teraz spróbujemy ustawić 2700 stóp. Skupmy się na pokrętle. Musimy przełączyć lewym klawiszem myszy na 100 i zmierzyć na 2700. W ten sposób jesteśmy gotowi do zbliżania dalej. Samolot utrzyma 6000 stóp. Ciąg zostanie zwiększony. Tak, holding będzie kontynuowany. Duży plus za dynamiczny autothrust, który dość żwawo reaguje na wszelkie zmiany prędkości. Nie pozwala prędkości ani za szybko spaść, ani za szybko wzrastać. Bardzo jego reakcje są żwawe i bardzo precyzyjne. Jesteśmy już na inbound legu, możemy więc kliknąć przycisk Exit, żeby opuścić hold. Samolot teraz poleci inbound legiem i następnie po nerdu powinien skręcić w prawo na WW871. Bardziej w żargonie lotniczym Whiskey 871. Minęliśmy nerdu i skręcamy w prawo. Jak zauważyliście, samolot altitude nam samolot odczytał, jednakże faktycznie nie przekroczyliśmy 6000 stóp. No jednak przestawimy to ciśnienie na 10-13, gdzie są one identyczne z tym, na którym my chcieliśmy cały lot. 1013. Checklista przerwała mi myśl. Chciałem zwrócić uwagę na to, że samolot przeleciał nad punktem nerdu i dopiero następnie zaczął skręt w prawo i powrót na swoją ścieżkę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to prawidłowe zachowanie. Jak wykonałby to prawdziwy Airbus w tym momencie? Jestem pewien, że wielu z nas tego nie wie. A może nawet jest to zależne od konkretnej konfiguracji sprzętowej danego samolotu, danego egzemplarza. Flight attendants, please prepare for landing. Checklista znów nam przerywa. No, obecnie lecimy teraz na to whisky nieszczęsne. I będziemy mieli tych whisky jeszcze sporo. Przed nami będzie to taki ładny zygzak. Będzie widać, jak samolot ładnie sobie radzi. Jestem już gotów załączyć ILS-a, żeby pokazać Wam, żeby sprawdzić samemu, czy na prawidłową częstotliwość jesteśmy nastrojeni. Częstotliwości stroją się automatycznie w momencie wyboru pasa, na którym mamy zamiar lądować. No i w tym momencie jest to prawidłowo dobrana częstotliwość. Mamy tryb Altitude Constraint, który oznacza, że utrzymujemy zadaną wysokość. Będziemy go utrzymywać aż do whisky 896 bodajże. 896 dokładnie. Czyli przełączy się w tryb NAV. Będzie w stanie dojrzeć również inne ograniczenia. Będziemy to aż do whisky 675 trzymać. Następnie zniżanie do 5000 stóp, a już potem coraz niżej.
przedostatnim zakręcie. Przechodzimy na zakładkę Performance i aktywujemy fazę podejścia, zwalniając tym samym do 210. Nasza prędkość podejścia to 134 węzły, prędkość lądowania 129. Wracamy na zakładkę Flight Plan. Jak już widzicie, samolot rozpoczął zniżanie do 5000 stóp. Prawdopodobnie na tych 5000 pozostaniemy do przechwycenia flight slope. Flaps 1. Rozkładamy flapy na 1. Localizer alive. Localizer stał się aktywny, jednakże póki co jeszcze będziemy kontynuować według AirNavi. Samolot redukuje prędkość, redukuje wysokość. Jak widzimy, nasza ścieżka AirNavi pokrywa się ze ścieżką Localizera. Jednakże będziemy tak lecieć jeszcze na AirNavi do momentu, kiedy będziemy mieli glide slope. Ten moment nazwijmy glide slope alive. W tym momencie przełączymy się na Localizer, załączymy tryb approach i rozpoczniemy zniżanie do pasa. Pojawił nam się glide slope, pełen rąb, załączamy więc tryb Localizer. Jak słyszymy, Localizer jest przechwycony. Glide slope się już powolutku zbliża. Flight slope alive. Słyszeliśmy, że glide slope jest alive. Przełączamy się w tryb approach. Na primary flight display mamy uzbrojony tryb glide slope. Tryb Localizer jest aktywny. W momencie przechwycenia trybu glide slope uaktywnimy drugiego autopilota. Jak widzicie, mamy tutaj kategorię trzecią do dyspozycji. Aktualnie jeszcze single, gdyż mamy tylko jednego autopilota. Jak załączymy drugiego autopilota, będzie to kategoria trzecia dual. Glide slope został uruchomiony, przepraszam. Rozpoczyna się zniżanie do pasa. Pozostawimy tą wysokość, gdyż jest to wysokość procedury ILS-16 według map. Dokładnie z tej wysokości ma rozpocząć się podejście. Nam nie będzie ona już w tym momencie potrzebna. Rozpoczynamy powolne zniżanie. Na około 3000 stóp wysuniemy podwozie.
zasięg rysowania. Zbliżamy się już do 3000 stóp. Gear down. Wysuwamy podwozie. Jak widzicie, jesteśmy już nieco ponad naszą zaplanowaną prędkością, więc dodatkowy opór aerodynamiczny bardzo nam się przyda. Tym samym możemy już nastawić hamulce, autobrejki tak zwane. Do lądowania zazwyczaj używa się albo autobrake'ów low, bądź autobrake'ów medium. Nigdy nie używamy autobrake'ów max, jedynie w sytuacji emergency jakiejś, bądź na wyjątkowo krótkim pasie ponoć można tego użyć. Flaps 2. Checklista kazała nam teraz rozłożyć flaps 2, więc poczynimy tak jak Flaps każe nam 3. checklista. Każe nam flaps 3 rozłożyć, zaczekamy nieco aż prędkość nam się traci. Flaps 3. Checklista będzie teraz powtarzać się w miarę, Flaps 3. jak będziemy ją ignorować. Flaps 3. Rozkładamy więc flap 3. Flaps full. Teraz będzie upominać się o flaps full. No, na górnym jej kamie mamy landing memo, tak Flaps zwane. full. Na niebiesko są rzeczy, których jeszcze nie zrobiliśmy, czyli nie uzbroiliśmy spoilerów. Zaraz to zrobimy właśnie. Flaps full. Rozłóżmy jeszcze tylko flapy na maksa. Mamy pełne klapy. Uzbrajamy prawym klawiszem myszy. Spoilery. Nasza lista już. Uzbrajamy drugiego Landing autopilota. checklist. Mamy już kategorię 3 dual. Down and locked. 3 green. Ground spoilers. Checked and armed. Auto brakes. Medium. Exterior lights. Are on. Ground altitude. Ground altitude to wysokość odpowiednią, do jakiej mamy wznosić po nieudanym podejściu, w tym przypadku 5000 stóp. Set. Landing memo. Checked no blue. Checklist complete. Gotowi jesteśmy w tym momencie już do lądowania. 1000, 1000, 1000. Airbus X posiada system rollout, więc po lądowaniu jedynym naszym zadaniem będzie ściągnięcie przepustnicy na zero oraz uruchomienie stycznego ciągu. Resztą powinien zająć się samolot. Approaching. 16. $500. $400. $300. 200 above. $100 minimum. Landing. 70, 60, 50, 40, 30, Włączył się 20. flare. Retard, retard, retard. Samolot usiadł. Włączamy tryb rewersy. Reverse green. Samolot będzie utrzymywał oś pasa. Jeżeli spojrzycie na dół, zobaczycie poruszające się pedały. 80 wyłączamy styczny ciąg. Pozwolimy samolotowi jeszcze nieco zwolnić. Rozłączamy brejki i opuszczamy pas. Alarm o rozłączeniu autopilota w nieprawidłowy sposób. Po prostu poruszyłem sterem kierunku, a nie wyłączyłem go za pomocą przycisku.
after landing checklist. Exterior lights. Set. Włączymy światła lądowania oraz stroby. Set off. Engine Podamy light selector. Checked normal. Flaps. Checked nasze retracted. spoilery. Wyłączamy TCAS. Set off. Brake temperature. Checked. APU. Włączamy APU. Set on. Checklist complete. Rozpoczynamy kołowanie. Włączamy parking brake i postępujemy zgodnie z instrukcjami na prawym MCDU. Engine 1 and 2 off. Przechodzimy do włączników silników. Nie musimy już ruszać trybu silników. Jedynie prawym klawiszem myszy wyłączamy obydwa silniki. Ponieważ mamy włączone Parking APU, checklist. nie stracimy prądu w samolocie. Parking brake and chocks. Przechodzimy żeby założyć parking brake and chocks, żeby wypełnić ten punkt checklisty, musimy założyć najpierw wheel chocks, Chocks a set. następnie zwolnić hamulec. Parking brake released. Engine master. Both off. Seatbelt signs. Wyłączamy pasy bezpieczeństwa, Set off. Beacon lights. wyłączamy beacony Set off. oraz światło kołowania. Exterior Set off. lights. Anti-ice. Are off. Fuel pumps. Wyłączamy pompy paliwa, wszystkie po kolei. O, przepraszam, to nie jest pompa paliwa. Set off. Checklist complete. I zakończyliśmy tym samym naszą checklistę. Samolot jest teraz gotów do zostania wyłączonym. Możemy zacząć od Maven logo, wyłączenia świateł. Możemy podłączyć również Ground Services External Power Unit. W tym momencie przełączyć się na to źródło zasilania, wyłączając APU. Możemy wyłączyć również ADIRS. Jak widzicie, wyświetlacze pogasły, przełączyły się w tryb oczekiwania na ustawienie ADIRS-u. Wyłączałem po kolei wyświetlacze. Wyłączamy External Power. Cichnie klimatyzacja. Dobra, skoro wyłączyliśmy już cały samolot, możemy teraz podsumować. Wykonaliśmy lot z Frankfurtu do Wiednia z Autolandem na pasie 1.6. Postaram się zaprezentować Wam wszystko, od fly-by-wire po starcie do lądowania z użyciem systemów autopilota. Lądowanie było miękkie, było pewne, samolot utrzymał się pewnie na pasie. Same systemy samolotu są zasymulowane wiernie. Wszelkie wyświetlacze odpowiadają temu, co zobaczymy w prawdziwej maszynie. Climb oraz sam system LNAV jest zasymulowany bardzo dobrze. Natomiast brakuje VNAV-u. VNAV jest zapowiedziany, kiedy będzie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. W VNAV-ie mają dojść takie rzeczy jak bardzo precyzyjny top of climb i top of descent oraz ma dojść zarządzanie, dużo bardziej zaawansowane zarządzanie prędkością. Airbus ma być zdecydowanie precyzyjniejszy w zniżaniu oraz wydajniejszy. Mają być pewne poprawki, które sprawią, że Airbus będzie nieco realistyczniej, czyli szybciej zniżał. Obecnie Airbus jest dość powolny w zniżaniu, warto o tym pamiętać, wykonując z nim loty, że nie zniża aż tak sprawnie i bardzo często kończy się na potrzebie używania spoilerów, szczególnie jeżeli z naszym zniżaniem kieruje kontrola lotów. Dziękuję Wam więc za uwagę. Liczę na to, że podobała Wam się moja pierwsza wideo recenzja. Do usłyszenia więc, żegnam Was Robert.